Szanowni Państwo, w tej części serii testów bitów przedstawię końcówki Parkside zestawu oznaczonego jako PBS3. Zapraszam na film. Parkside oferuje 3 podobne zestawy o tej samej nazwie, różniące się odrobinę zawartością. Wszystkie jednak zamknięte są w pudełku o zielonej ramce i spodzie, wykonanych z antypoślizgowego tworzywa. Wierzch opakowania wykonany jest z przeźroczystego materiału, który pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości. Do tego przyzwoity plastikowy zawias z metalową szpilką. Dzięki temu całość sprawia wrażenie dobrze wykonanego zestawu i przywołuje na myśl podobnie wyglądające komplety Metabu. Organizery mają wymiary 16 na 11,5 na 4 cm, co sprawia, że są dosyć spore. Wraz z rozmiarem idzie w parze bogata zawartość. Prezentowany zestaw ma 71 elementów. Głównie są to krótkie bity, znaczną część stanowią końcówki specjalne. Zatem oprócz grotów PZ, PH, płaskich, sześciokątnych, znajdziemy Security Torx, klacz typu G, kwadratowe, dwunastokątne, Tri-Wing, Torx-Set, RIP i Spanner. Ciekawą jest końcówka znajdująca się po prawej na dole. Często początkujący majsterkowicze nie znają jej zastosowania. Tymczasem jest ona dosyć przydatna, służy bowiem do wkręcania lub wykręcania haczyków. W większości są to końcówki do wkrętów, których używa się w bardzo specyficznych zastosowaniach, związanych z określonymi wymaganiami dotyczącymi momentów dokręcania. Wykorzystywane są głównie w przemyśle, np. lotniczym, wojskowym, motoryzacyjnym, kolejowym, a nietypowe kształty nierzadko mają też ograniczać możliwość odkręcania ich przez osoby nieuprawnione. Na każdym bicie znajdujemy kolorową koszulkę kodującą typ końcówki, a na samym chwycie jest wybity jej typ i rozmiar. Ponadto lokalizacja każdego krótkiego bitu w pudełku oznaczona jest odpowiednim piktogramem i numerem. W prezentowanym zestawie mamy 2 przedłużki, do których zwykle mocuje się krótkie bity, tak aby można było je na przykład używać z uchwytem wiertarskim. Ostatnim elementem wyróżniającym ten zestaw jest 9 długich, 75 mm bitów umieszczonych na spodniej stronie wieczka. Niestety w zestawie tym nie znajdujemy zwykłych torksów. Dlatego do testu użyję końcówek z drugiego wariantu tego zestawu. Dokładną prezentację tego drugiego kompletu i jego porównanie z analogicznym Parkside Performance prezentuję w jednym z pierwszych filmów na moim kanale. Dla przypomnienia, zestaw ten zawiera podstawowe typy końcówek, nasadki w rozmiarach od 6 do 13 oraz 10 bitów o długości 50 mm. Dodatkowo zestaw ten zawiera 2 adaptery. Jeden umożliwia montowanie nasadek w uchwycie wkrętarki, drugi to przedłużka znana już z poprzedniego kompletu. I tutaj moja uwaga. Te uchwyty z blokadą z obu zestawów uległy zniszczeniu po wkręceniu raptem kilkunastu wkrętów z wykorzystaniem zakrętarki. W pierwszym przypadku blokada przestała trzymać, w drugim sprężynka sama nie wypycha bitu po odciągnięciu kołnierza. Bitów nie wyciąga się zbyt łatwo pracując w rękawicach. Co prawda końcówki te nie są oznaczone jako przeznaczone do zakrętarek udarowych, należy jednak pamiętać, co wyróżnia tzw. bity udarowe. Przede wszystkim są to 3 następujące cechy. Po pierwsze, wytrzymała stal użyta do ich wytworzenia. W tym przypadku, według deklaracji producenta, końcówki wykonane są ze stali S2, podobnie jak niektóre inne bity oznaczone jako udarowe. Po drugie, dobre dopasowanie grotu do nacięcia we wkręcie. I tutaj we wstępnym teście omawiane bity wypadły przeciętnie, ale nie gorzej niż wiele innych bitów oznaczonych jako udarowe. Po trzecie, strefa skrętna. Przewążona część środkowa, która ulegając większemu niż w przypadku regularnych bitów skręceniu, pochłania większą część energii, zmniejszając w ten sposób moment przenoszony na łeb wkręta, a przez to i naprężenia na czubku grota. Potencjalnie pozwala to na wydłużenie żywotności końcówki. Bity te rzeczywiście nie posiadają strefy skrętnej, jednak naprężenia
na końcówce rosną nie bardziej niż o 10% w stosunku do nawet najbardziej przewężonych bitów udarowych. Sprawdźmy to w praktyce. Zobaczmy zatem, jak spiszą się te bity w moich testach. Jak zwykle oceniać będę końcówki PH2, PZ2 i Torx25. W kantówkę sosnową będę wkręcać po 100 wkrętów, tych samych rodzajów co we wszystkich testach. Do tego celu wykorzystam zakrętarkę udarową Ryobi R18 i DBL, ustawioną w tryb wkręcania z maksymalną mocą. Końcówka PH2 szybko ulega zniszczeniu, zużycie jednak jest typowe i nie wydaje się, aby było największe w porównaniu z innymi testowanymi przeze mnie końcówkami.
zużycie bitu PZ2 jest również dosyć znaczne. W przypadku końcówek Torx zauważalne ślady zużycia zaczynają się pojawiać na krawędziach. Jednak po 100 wymagających wkrętach stopień degradacji nie dyskwalifikuje tych bitów z dalszego wykorzystywania. Podsumowując, recenzowane zestawy bitów Parkside są dosyć bogate. W bardzo dobrej cenie możemy zaopatrzyć się na przykład w komplet końcówek specjalistycznych. Zapewne świetnie sprawdzą się w pracy razem z wiertarką-wkrętarką, zwykłą wkrętarką czy wkrętakiem elektrycznym. Chociaż teoretycznie wykonane z dobrej stali wypadają przeciętnie przy korzystaniu z nich razem z zakrętarką, co jednak nie oznacza, że wypadły one najgorzej w moim teście. W szczególności nie oznacza to, że są gorsze od bitów Parkside oznaczonych jako udarowe. Jednak końcowe porównanie wszystkich testowanych bitów przedstawię w osobnym materiale.